Witam. 1 październik 2024 rok. I ostatnie godziny lunarnej Panny. Naprawdę ostatnie. Jutro o 20, chyba 40. Lunarna waga. Ryszard Borowiecki i Królewska Wiedza, czyli astrologia. Można by powiedzieć, że dzień jak dzień. No nie zupełnie. W gruncie rzeczy dzięki temu wszystkiemu istniejemy, czyli dokładnie urodziny naszego praprzodka Adama. To właśnie jutro. Z dniem, kiedy wchodzi waga lunarna, właśnie narodził się Adam. Dziwne troszeczkę. Czyli właściwie od tego momentu można by było powiedzieć, że nastąpiły urodziny człowieka. Homo sapiens. Interesujące bardzo. Czy faktycznie człowiek ma tak ważną pozycję, że aż musiał zająć znak wagi. Ale o tym będziemy w wadze rozmawiać, a dzisiaj końcówka tej Panny, czyli najtrudniejszy okres. Zawsze każdy moment, który kończy, zawsze boimy się, jesteśmy tu na tym brzegu, a tu jest most i zawsze boimy się przejść na tą drugą stronę, bo może się zawalić w tym miejscu, może pęknąć, może coś się stać, może przyjść wielka woda i zabrać ten most. Na tym moście różne rzeczy się mogą stać, a w dodatku co jest po drugiej stronie. Człowiek, kiedy otrzymał świadomość, oczywiście, że zawsze go interesuje, co tam jest. A zobaczymy. No właśnie, co tu jest? To jest bardzo dziwne, że wydaje się, że coś innego. Nie, ciągle to samo jest, tylko inny brzeg, inne myślenie, inne działanie, a to, co pozostaje tutaj, no to pozostaje nasza świadomość i nasze doświadczenia. To wszystko, co jest, czyli ta panniastość, ta przejrzystość każdej chwili, która zbudowała ten most. I ten most zawsze, za każdym razem jest. Czy nas interesuje to, co jest, czy to, co będzie, czy to, co było. To jest najtrudniejsze do połączenia i właśnie waga to wszystko reprezentuje. Ale ona będzie dopiero jutro. Czy ta waga solarna, ta słoneczna, oczywiście, że już jest, które jest w ogóle nie do działania, ale to wszystko przez to, że nie mamy tą zmianę kalendarza. Ten kalendarz się zmienił po to, żeby utrudnić życie oczywiście, po to, żeby ci, którzy wiedzą, żeby wiedzieli więcej, a ci, którzy nie wiedzą, żeby nic nie wiedzieli i byli po prostu nieświadomi. Ta nieświadomość kosztuje przede wszystkim, no co tu ukrywać, ale głupotę. Głupota jest najprostszą rzeczą głupota. Ja nic nie wiem, mnie to nie interesuje, ale po co mnie to? Przecież ja sobie tutaj jestem, ja sobie żyję, mnie jest dobrze, tak jest i nic się nie stanie. Tylko co będzie, jak załamie się ten most bez wiedzy? Jeżeli będzie źle zbudowany, to się załamie. Kiedyś było tak, że budowniczym mostu stał na środku, a tędy przechodziło wojsko. I wojsko szło równym, miarowym krokiem, bo mosty tego nie lubią. Nawet była kiedyś komenda: zmień krok. No i wszyscy wtedy już wiedzieli o tym, że muszą inaczej postępować na tym moście, więc każdy tupał w inną stronę i wówczas następowała świadoma reakcja mostu. I tak też robi się, że się wjeżdża ogromnymi ciężarówkami i z ogromnym obciążeniem
nawet lekko przekraczającym to wszystko, tylko po to, żeby było łatwiej, żeby można było to zrobić w odpowiedni sposób. Dlaczego? Dlatego, żeby poznać wagę, a właśnie równowagę, pogranicze tragedii i zysku. To jest najważniejsze. Czy warto? Oczywiście, że warto. Dlaczego warto? No, ponieważ na tym polega nasze życie, nasza egzystencja. To jest właśnie umiejętność tego wszystkiego, co najbardziej nas interesuje. A co nas najbardziej interesuje? Świadome podejście do życia, czyli człowieczeństwo. I właśnie jutro o 20:40, prawdopodobnie chyba to jest 20:40, czy dokładnie, ale to trzeba brać pod uwagę, że mamy troszeczkę więcej, bo mamy 24 godziny, a po zachodzie słońca już jest następny dzień. Więc trzeci zaczyna się od zachodu słońca i możemy cały trzeci potraktować do zachodu słońca jako właśnie ten nów. I wszystko to, co mamy w tym okresie, możemy wykonać perfekcyjnie. Nie musimy się o to martwić. A dlaczego tak jest? No bo tak ktoś ustawił, że właśnie od zachodu do zachodu żyjemy i od zachodu rozpoczynamy. I tak by było lepiej, dlatego że wtedy byśmy mieli wszystkie uroczystości, nawet swoje urodziny w tym samym momencie, tylko planety by rozchodziły się i budowały nową naszą świadomość. Czy ta świadomość jest ważna? Oczywiście, że jest ważna i to jest bardzo ważna. A na czym to polega? Na rozwoju myśli. Myśl czasami idzie w złą stronę, po to też zmieniono to wszystko. Powodem jest jedna z najważniejszych rzeczy. Świadome działanie, żeby było nam troszeczkę przyjemniej, a właściwie lepiej. Czy lepiej jest? No teraz tylko do uzgodnienia, czy uważamy, że to jest lepiej, czy jest gorzej. Jak uważasz? Czy jest lepiej, czy jest gorzej? Czy wolałbyś mieć urodzinę w urodziny, tylko zmieniałoby się w efemerydach pozycje planet, czy lepiej by było, gdyby na przykład był jeszcze jakiś inny miesiąc, na przykład to, co niektórzy próbują 13 miesięcy, czy jeszcze więcej. I co wtedy? A oczywiście, że tak, 28 dni, czyli ten cykl miesiączkowy by był bardziej przydatny i kalendarz jest dla nas wtedy bardziej rozsądny, czy bardziej wypadkowy, czy bardziej uległy, bo wtedy możemy spojrzeć na to po prostu z każdej strony, czy zajrzymy z tej strony mostu, czy z tej. I wtedy możemy się zorientować, jak płynie ta woda i w którą stronę, i możemy podążać do źródła, czy też do ujścia do morza. No, czy to jest istotne? Oczywiście, że tak. W całej historii zawsze było najważniejsze dojście do morza, ale źródło było tym źródłem wiedzy i świadomości i także tego miejsca kultowego. Tu rozpoczyna, czy napoczyna świadomość nasza rzeka. Rzeka myśli, obojętnie jakbyśmy chcieli. Rzeka przyjemności, czy rzeka uznania, czy rzeka atrakcji. To w zależności, jak Twój intelekt sięga, możesz zbudować sobie taką formę. Oczywiście, że mógłbyś powiedzieć, że to semantyka i niepotrzebna wiedza, bo przecież w innych językach tak, tylko są języki, które śnieg potrafią odróżniać w tylu kolorach, że nawet Ci się nie śniło. Mało tego, tylko zawsze oni przestrzegają tamtejsi, żeby nie konsumować żółtego śniegu, bo takiego nie ma. A niektórzy po prostu myślą, że to... już nie będę mówił, że słowo bliskie Urana, czyli już wiecie, samo się nasuwa. I jeżeli tego nie potraficie, bo Adam nas tego
czy nauczył sarkazmu, umiejętności zamieniania czegoś w coś. Od tego się rozpoczyna przecież świadomość. Chodząc tyłem, nie wszystkie zwierzęta potrafią, nie wszystkie działania są dozwolone, ale tyłem zawsze wiemy, że możemy się oprzeć temu działaniu. A niektórzy w tej chwili nie potrafią, ponieważ jest im wygodniej. I dlatego przejście na drugą stronę jest w pewnym sensie możliwe i nie stanowi o głupocie, tylko o rozsądku, ale no cóż, w dzisiejszych czasach panniaste podejście do życia jest wyjątkowo niewygodne. Powód: nieumiejętność zrozumienia, a w dodatku jeszcze bardziej szczegółowość, a tym bardziej, że ktoś chce coś wygrać i ktoś chce coś nanieść i być zwycięzcą, ale czego? Jedna rzecz jest najważniejsza, to co wkraczamy z tej dziewiczej sfery panny, bo jest to dziewica, jakby nie było, czasami tak traktujemy nawet pannę, bo ta myśl dziewicza jest czystą myślą, czyli ona nie ma tak zwanych kosmyków, tak, albo tam jakichś odrostów, czy przyrostów, czy nadrostów, tylko jest po prostu linią prostą. Po drugiej stronie mamy ryby i wchodzimy w wagę, gdzie po drugiej stronie będziemy mieć barana i baran to ta czysta myśl, i efekt pchania się do przodu i walki z tym wszystkim, by zdobyć ten obszar, który wynegocjowała nasza waga, ale to jest po tamtej stronie i w tej chwili trzeba się zastanowić, czy warto nam nie zaangażować się w to, abyśmy mogli otworzyć przed sobą wrota i nagiąć nasz umysł do poziomu, że tam jest nam wygodniej, bo możemy się zorganizować i zorganizować tą myśl, ponieważ tam jest, przypuśćmy nas przodek, tutaj jesteśmy dopiero w przestrzeni, która nas tam zbuduje i dlatego waga jest takim w pewnym sensie dziwnym zjawiskiem, bo waga reprezentuje jarzmo. Kiedy panna jest czysta i jest tą dziewicą, która da nam wagę, a po wadze mamy skorpiona, pogranicze życia i śmierci i tam będziemy mieć trudne działanie, ponieważ waga to jest jarzmo i z tym jarzmem będziemy musieli przejść do skorpiona i zobaczymy, jak będzie, a potem mamy strzelca. Ale o strzelcu będzie dalej i o skorpionie też, ale musimy dotknąć tego, ale z czasem, co przyda nam się w tym momencie, kiedy nabieramy świadomości, że jesteśmy i potrafimy rządzić tym, bo jesteśmy homo sapiens, a nie czymś, co tylko żyje. Czy zwierzęta mają świadomość? Oczywiście, że mają, bo przecież one są w zodiaku. I tak samo się lękają, tak samo się boją, tak samo przewidują i czasami nawet nami potrafią rządzić. Taki mały piesek potrafi nam urządzić takie życie,
że zmieniło się o 180 stopni i dzisiaj staje się tym łącznikiem, który jest w rodzinie. To się nawet jakoś nazywa i niektóre rodziny uważają, że już są rodziną. Nie są. To jest pewne. Ale o tym będziemy rozmawiać później, bo nie jesteśmy z rodziny psowatych, tylko jesteśmy ludźmi. Człowiek rozumny, który ma prawo przejść na drugą stronę i zorientować się, że można pójść dalej. Jeżeli nie pójdziemy dalej, zatrzymujemy się i nas już nie ma. I o tym właśnie trzeba pamiętać, że w tej chwili jesteśmy w tym punkcie, gdzie przekraczamy, jutro przekroczymy właśnie ten most. Ten most nadziei. Czy będziemy go przekraczać? Oczywiście cały dzień, bo dzisiaj jeszcze jesteśmy na dobre 24 godziny przed, a dzisiaj jest pierwszy, jutro jest drugi, więc trzeci dzień przygotowań naszych do tego, żebyśmy mogli swobodnie rozliczyć swoje sumienie. Sumienie to, które nas przygotuje do tego, że będziemy czyści. Nieskazitelnie czyści, ponieważ musimy tak zbudować swoje pragnienia, żeby one były bez wątpliwości. Bo jeżeli jest jakakolwiek wątpliwość, wtedy wszystko idzie na marne. Pamiętacie to z historii swojego życia? Na pewnym etapie powiedzieliście nie, bo mnie się to nie uda, albo ktoś wam powiedział jakąś głupotę i wtedy zaczynacie wątpić. Zwątpienie jest to ta panna, to wyrachowanie panny, które właśnie teraz, dzisiaj, jutro zaczyna was buzować. Zaczyna być to pranie mózgu, ta burza myśli, te pioruny, to wszystko. Oczywiście chciał to ujarzmić Tesla. Czy ujarzmił? Nie pozwolono mu. A dzisiaj pozwolono? Myśl jakąkolwiek czystą, żeby się rozwinęła? Żebyśmy mieli lepiej? Żebyśmy mogli ze śpiewem iść i zdobywać kontynenty? Myśli? Nie. Po co? Wymyślono inne formy. Jakie? Oto przyjrzyjcie się światu, jak wygląda. A ktoś jeszcze udowodni, że żyjemy na kartce papieru. I wokół tej kartki papieru jest tylko przestrzeń, a pod spodem są 4 słonie, które trzymają to wszystko w egzystencji. Czy to prawda? Przecież może sobie załatwić balon i go nadmuchać i unieść się do góry. To wcale nie jest kosztowne. I wtedy balonem w ile dni? Pamiętacie? I to jest w pewnym sensie, że można, że wiele można, ale boimy się. Czego boimy się? Tego naprawdę nie wiem, bo zawsze boimy się stanąć w najwyższym punkcie naszego mostu, bo jest na środku. I ten środek jest dla nas nie do przejścia, ponieważ przyjemniej jest wrócić do tego, co było. Chociaż czasami jest bardzo nieprzyjemne, ale my nie potrafimy zdobywać. Nie jesteśmy Kolumbami, nie jesteśmy tymi, którzy... Ale on też, kiedy zdobył, wrócił tam do piętaszka.
I kapitan Ahab też zapraszał w ostatniej scenie, kiedy wieloryb go wciągał do wody, że chodź ze mną, chodź za mną. Ale jest taki moment w historii, gdzie Chrystus oddał siebie za wszystkie grzechy i my nie musimy się bać przejść na drugą stronę, bo tam nas czeka co? Już wiesz? I taka jest królewska wiedza, właśnie dlatego jest znienawidzona i też nikt jej nie szanuje, ponieważ on, przepraszam, halo? Oj, przepraszam, ale dzwonił kolega i musiałem odebrać ten telefon, bo są sytuacje, które trzeba odbierać. Odbieram na ogół, ale spodziewałem się tego telefonu i dlatego ten telefon jest tak szalenie dla mnie ważny. Nie słyszeliście, bo skróciłem to, ścięłem i dobrze. Ale wróćmy do tego naszego jutrzejszego dnia o 20, po 20, o 21. Przypuśćmy. Załóżmy, że ten moment, bo możecie się zastanawiać, no ale co mi to da? Zawsze tłumaczę, będzie mi nie najłatwiej na tym, co w tej chwili dzieje się w kosmosie. W tej chwili w kosmosie jest, przypuśćmy, Księżyc, kwadratura Mars. Akurat takiego aspektu chyba nie ma. Nie wiem, dzisiaj nie sprawdzałem kosmogramu, bo nie miałem czasu, ale przypuśćmy, że tak. Ta kwadratura stanowi o ciąży, że coś zachodzi, że jest zapłodnienie. I teraz wyobraźcie sobie taką chwilę, że dziewczyna, która ma, przypuśćmy, 25 lat. O Jezus, zaszłam w ciążę, tragedia, w ogóle, co ja zrobiłam, gdzie tutaj, i przypuśćmy, w założeniu usuwa. Jakie są konsekwencje? Nie liczy się z tym. Ale konsekwencje mogą być takie, że już nigdy nie będzie miała dzieci. Mam takie kilka koleżanek, które nie mogą mieć dzieci. Właśnie przez taki eksperyment. A teraz weźmy drugi. Dziewczyna ma 25 lat, zaszła w ciążę i się cieszy. Mamo, jestem w ciąży. Naprawdę? To szczęście nareszcie. Dlaczego ta ciąża jest taką radością? Po to żyjemy, że budujemy nową przestrzeń. Ta dziewczyna pierwsza ma po drugiej stronie ryby. Ta dziewczyna, która chce, ma po drugiej stronie barana. W tym momencie, teraz. Kończymy z pannę i mamy ryby. Wchodzimy na tamtą stronę i mamy wagę i po drugiej stronie mamy barana. Początek, nowy rok, ten Stonehenge, to wszystko. Ale tu mamy ten swój nowy rok w naszej psychice, w naszym człowieczeństwie. Urodził się ten pierwszy człowiek. Adam. Nie wiem, czy ci pamiętają, że jeszcze kiedyś przedstawiałem się Ryszard Adam Borowiecki. Mam Adam, to drugie moje imię. Nie wiem, dlaczego mnie dano akurat Adam, może dlatego, że byłem pierwszym synem, podejrzewam, że dlatego, bo w rodzinie takie imię właściwie nie występuje.
Ryszard tak. Dokładnie w tej genetyce rodzinnej to znaczy, że jestem drugim synem albo pierwszym synem kobiety. Jeżeli patrzymy po linii mojej rodziny, to znaczy, że jestem pierwszym synem kobiety po kądzieli. O! I wszyscy my mamy na imię Ryszard, a wszyscy pierwsi mają Stanisław. I dlatego mój wujek, którego może poznacie, Ryszard, a ten najstarszy ma Stanisław. I taka jest zasada i tak budujemy. U kobiet tak samo jest i po tym się poznajemy. To jest ta genetyka, na którą czekam, na tą książkę, którą teraz tam się pytała osoba mnie, czy chodzi o to, czy panna, dlaczego panna, a wcześniej są bliźnięta. O tym będziemy rozmawiać kiedy indziej, bo to jest bardzo poważne zagadnienie. I ma rację, bardzo dobrze, ale nic nie zmienimy. Jeżeli znasz tą teorię, znaczy tą historię stamtąd, oczywiście, że tak. A dlaczego nie? To jest ta sama. Nie rozdzielaj astrologii. Nie rozdzielaj nigdy astrologii. Jeżeli ktoś rozdziela, to myli. Techniki, to są techniki, albo przypuśćmy coś takiego, jakbyś, czy piszesz pędzelkiem, tak jak Chińczycy piszą pędzelkiem, to nadal są, czy to są piktogramy, czy nie piktogramy, nie jest to istotne. To są jakieś sylaby, jakieś zdania, jakieś coś, co można odczytać. My piszemy piórem, ale możemy pisać długopisem, ale możemy pisać patykiem, a jeszcze wcześniej dłutkiem, albo odciskaliśmy takim, wiesz, drewienkiem w tabliczkach glinianych i to można było zasuszyć albo nawet wypiec. I to się nazywa pismo klinowe. Jest tych technologii mnóstwo i tak samo jest z astrologią. Astrologia nie jest, znaczy wszystko jest astrologią. Wszystko, to co wpływ księżyca, to, że rybacy chodzą na rybki w tym momencie, to wszystko jest technologia astrologiczna. Tylko że dzielimy to na Redix, czyli urodzeniowy kosmogram, społeczna astrologia, że taka, siaka, owaka, medyczna, nie medyczna. Jaka medyczna? Co za różnica, jak patrzysz w Redix i z punktu widzenia lekarza oglądasz to jako medyczną, ale z punktu widzenia psychologa widzisz tam jeszcze inne rzeczy. Ale ta sama metoda jest, którą stosuje pedagog. I tą samą metodą może działać kto? Handlowiec. Tą samą metodą może iść ekonomista. Jak patrzysz w ekonomię, to patrzysz z punktu widzenia, czy ta osoba nadaje się do tych działań, czy nie nadaje się do tych działań. Więc nie wierzcie w żadne bajki, że jest taka astrologia, czy taka, czy tam jaka. To sobie wymyślają osoby, które chcą się wywyższyć, że one lepiej wiedzą. Nic nie wiedzą. Jeżeli astrologia pochodzi od Sumeru, tak traktuje się, ponieważ jest to najstarsza cywilizacja, którą pamiętamy, którą możemy odkryć w tych tabliczkach sumeryjskich i w tabliczkach chaldejskich. W chaldejskich tabliczkach wyobraźcie sobie, że pomiędzy Marsem a Jowiszem jest planeta, której dzisiaj nie ma, bo ją roztrzaskało. Jakaś widocznie historia się stała, ale jest tam w tym miejscu kupa kamieni, która tam sobie fruwa. To nie jest droga mleczna, nie, to jest tutaj bliżej. I teraz, jeżeli patrzymy na takie coś, no to mamy tutaj. I teraz, jeżeli patrzymy z punktu widzenia jeszcze innej astrologii, jeżeli mamy ten Sumer i idziemy w stronę Arabów, bo Arabowie przetrzymali tą wiedzę i zostawili nam w pamiątce jako Grecy po spaleniu właściwie naszej największej biblioteki i zniszczeniu,
Co nie jest prawdą, że ona została zniszczona, bo ona była powtarzana w różnych miejscach, ale na tym położyli cwaniacy łapę i pochowali to gdzieś tam pomiędzy łapy Sfinksa i wiele różnych rzeczy, żebyśmy nie mogli przejść. Dzisiaj mamy nowy rok, koniec roku i możemy o tym opowiadać, że musimy przejść na tamtą stronę wagi i zacząć rozważać, czy będziemy mówić sobie prawdę, czy będziemy kłamać. I dzisiaj mamy te wybory. Właśnie w tej chwili musisz się zastanowić nad każdym momentem. Tutaj pukam w poręcz barierki mostu. Tutaj też jest barierka, tutaj widzicie. Inaczej, inny dźwięk, a tu? Tutaj też, ale to już po drewnianych mostek, co nieprawda, że jest całkowicie drewniany, jest tylko drewniany. I mamy do wyboru. Możemy rozwiązać te wszystkie sytuacje w odpowiedni sposób. Wygrać z nimi. I teraz, jeżeli mamy tą astrologię jakąś i ona poszła w stronę Arabów, gdzie mamy punkty arabskie, jest tego mnóstwo tej arabskiej astrologii, i także ona przeszła gdzieś tam w stronę Indii. No i powstała ta astrologia hinduska, gdzie powstały najbardziej interesujące są biblioteki liści palmowych, gdzie na każdego przybysza czeka zwój z jego życiorysem. I tam jest cały opis jego życia i spisują to astrolodzy, którzy prawdopodobnie, to co ja wiem, orientują się, uczą się, mając 25 lat, wstępują do szkoły i kończą, jak mają 25 lat, nauki. Czyli razem wtedy mają 50 lat. Nie wiem, czy się poprawia klasę, czy się nie poprawia, ale przypuśćmy, nie poprawiając, czyli mamy 50-letniego astrologa i on wtedy wpisze w tych świątyniach, czy tych bibliotekach, wypisuje nam nasz życiorys. Oprócz tego powstała tak zwana astrologia wedyjska, która właściwie jest tym samym, to jest to samo, tylko tutaj nie mamy tych miejsc, a to, co się orientuje, to jest 5 takich miejsc na świecie. Ponoć w Krakowie jest filia, nie wiem, czy to jest prawda, tak słyszałem, że można wysłać, że nie można wysłać. To jest robienie pieniędzy, po prostu zwyczajne robienie pieniędzy, chyba w konia, bo jednak jak tam się pojedzie. Teraz, do takiej biblioteki, to co wiem, że przez 300 czy 400 lat, bo kiedyś rozmawiałem z taką osobą, tylko 3 osoby się znalazły, które nie znaleziono ich kartki. A dlaczego? Bo widocznie trafiły w niewyjaśniony sposób. Można by było powiedzieć, że są albo to gady, albo nie ludzie, albo coś tam, albo lepiej, żeby oni się wypowiadali, a nie ja. Ale już macie mniej więcej jakąś wskazówkę. Teraz, jeżeli patrzymy na tą astrologię, że tam jest lepiej, czy tam jest... Tak, jest pewna różnica, tak w chińskiej, że odróżniamy od momentu poczęcia, a nie od momentu to, co żeśmy rozmawiali wcześniej. Od tego koniunkcji, kwadratury Księżyca z Marsem, wtedy zachodzimy w ciążę. Dlaczego nie Wenus? A dlatego, że Księżyc jest władcą raka, a rak wam nie przypomina domu, a jeżeli patrzymy na macicę, to jest jednak dom. Muszę odebrać. I właśnie, przepraszam, ale znowuż telefon. I z kolei właśnie ta ciąża i ten rak, i ten Mars jako ten aktywny, tak, ten, przypuśćmy w założeniu, to ten gen, wiecie o co chodzi, bo nie chcę, bo dzieci mogą oglądać i po co, wprowadza w to nowe życie.
i musi być ten zespół wespół, żeby było przyjemnie i żeby było następne urodzenie. I to tak się dzieje. I właśnie to jest ten moment, gdzie nowe życie daje nam właśnie ten nowy rok. I teraz patrząc się z tego czystego punktu, pokazuję Wam, jak to wygląda, jak to łączyć wszystko, bo daję Wam tylko szansę, nie mówię tak dokładnie, bo kiedy trzeba przełamać świadomość tą szkolną, aby pojąć, kiedy jest moment, kiedy coś się nowego tworzy, a urywając tą gałązkę, czy łamiąc ją, tworzę, że już ona nie będzie żyć, tylko będzie gdzieś tam, chyba że ją ukorzenię w jakiś sposób i zrobię z niej nową roślinę, czyli dam jej nowe życie. Jeżeli tego się nauczymy, to oczywiście, że wtedy wchodzimy pomiędzy właśnie ten księżyc a Marsa, w tą kwadraturę i budujemy nową świadomość, nowy czas. O, maluszek nam przyszedł. To malutki rowerek, który... O, jeszcze jakaś karetka. Naprawdę dzisiaj wesoły dzień. I w ten sposób otwieramy jakby nowe życie. I tak otwieramy też świadomość. I teraz jeżeli patrzymy na tą, przypuśćmy, astrologię jakąś inną. Jeżeli cokolwiek robimy w jednej czy w drugiej astrologii, w systemie, jest zawsze tym samym. Tylko wiedza, jaką posiadamy, astrologiczną, którą po prostu, krótko mówiąc, lekko zniszczyliśmy poprzez, właściwie można by powiedzieć, że to Kościół zniszczył. Nie, nieprawda, że Kościół zniszczył. To wcale nie Kościół zniszczył. Tylko zniszczyła ta historia, którą doprowadzono do tego, że astrologię wypędzono z uczelni. Bo takie doświadczenia, jakie mamy dzisiaj na Uniwersytecie Jagiellońskim, na Wawelu, to aż zatyka dech, że tak jest przepełniona nasza kultura, nasza wiedza jest tak ogromna o astrologii i nieświadomości tych osób. I nas też. Nie wiemy o tym, że w gruncie rzeczy, jeżeli opieramy wszystko o tą królewską wiedzę, dlatego też powstał Uniwersytet Jagielloński. Nie tyle o astrologię, co o inne przedmioty, które świadczyły o tym, ale między innymi astrologia stanowiła jeden z najważniejszych przedmiotów. Będę starał się to tłumaczyć w Offsetce TV. Będę pokazywał te książki, bo bardzo często mnie zarzuca się, że to jest takie śmieszne, taka głupia nauka, że to jest w ogóle nie wiadomo co. Nie. Trzeba wreszcie złamać tą niewiedzę i świadomie pokazać, gdzie jest prawda. Bo prawda jest po tej drugiej stronie i trzeba tam się udać. I trzeba tam rozpocząć świadome nie tylko śnienie, ale i marzenie. Dlatego Wam wszystkim życzę, żebyście przeszli jutro wieczorem przez ten mostek, bo jutro prawdopodobnie w tym samym miejscu, tylko będę mówił o czymś innym, albo wybiorę jeszcze jakieś, bo musimy się do tego przygotować bardzo mocno, bardzo twardo, a przede wszystkim być świadomym tego, że chcę.
To nie musi być astrologia, to nie musi, ale moje życie, to co chcę zrobić, muszę przejść i jutro, właśnie od jutra mam szansę. To co Bóg stworzył Adama, to właśnie w tym momencie stworzył jego i On dał nam życie, świadomość człowieka. Coś tam znowuż leci. Co to jest taki hałas? I teraz, jeżeli możemy, to zastanówmy się i proszę Was, przejdźmy razem wszyscy przez ten mostek i znajdziemy się po tamtej stronie, tamtej wadze i traktujmy to bardzo poważnie. Traktujmy to jako nasz krok w człowieczeństwo. Bo teraz jest naprawdę bardzo trudno, ponieważ za wszelką cenę chcą nam wmówić, że wiatry można zmienić, że jest polski wiatr. Ja jeszcze tego nie słyszałem. Takiej głupoty, że bobry niszczą i robią dziury, nie budują żereni i jeszcze inne rzeczy i to jest, czy twoja wina? Tego nie wiem, bo nie wiem, gdzie wsadziłeś swoje marzenia, ale marzenia zbudujmy od początku. Właśnie od jutra, właściwie od pojutrze, czyli od tego 3, że nie damy się zrobić na szaro, żebyśmy nie zostali w tej pannie, bo kolorem panny jest szary kolor. Szary, te ciemne kolory pracy, ciężkiej pracy, brudnej pracy. Dlatego większość astrologów nie ubiera się na czarno, ze względu na to, że jest to taki kolor niezbyt. Drugim kolorem, który jest bardzo niebezpieczny, jest brązowym, ale o kolorach też będziemy rozmawiać. Dlatego, że z tego buduje się nasza egzystencja i trzeba sobie pomóc. I królewska wiedza jest po to, żebyśmy nie baranieli albo nie głupieli. Bo barani skok też jest taki, to jest taki śmiertelny. I on może być tam, jeżeli się tam wystraszymy czegoś. Ale może być, że idziemy. Idziemy do następnych znaków i dlatego też świadomość jest właśnie odwagi. To człowieczeństwo, Adam się urodził w wadze, a nie w baranie, bo by nie przeżył. Trzeba się nauczyć żyć. I do tego jest potrzebna matka lub cud. Matka jest cudem, że się ją ma. Idźmy po ten cud, tej naszej świadomości. Trzymajcie się. No cóż, z Bogiem. Ach, z Bogiem.